Dzień dobry wszystkim. Mamy poniedziałek, 16 czerwca. Nocka była pierwszorzędna. Jest nadal sucho. No i przestało padać. Jest trochę mgieł, ale to nie ma większego znaczenia. Plan na dzisiaj. Fruel La Paz. Przełęcz. Prawie 2400. 2383 metry. No cóż, powiem wam tak, samego podjazdu z tego miejsca, w którym jestem, wychodzi około 24 km w porywach. Średnie nachylenie, ciężko powiedzieć, myślę, że 6-7% w porywach. Co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. No, nie jestem odwodniony nadal i to jest bardzo dobry znak. Myślę, że w miasteczku, do którego mam kilka kilometrów, tutaj się zaopatrzę w jakieś jabłka, banany, co by móc podjeżdżać nie na samej owsiance. No zobaczymy, może to jakoś pójdzie. Trzeba się nastawić na trochę wolniejsze tempo jazdy, trochę większy wysiłek, ale jestem dobrej myśli. Do zobaczenia na trasie. A tu mamy gościa, nie? Znalazłem sklepik, także za chwilę wskoczą bananki i co nieco jeszcze, mam nadzieję. Taka ciekawostka, tam dokładnie jest taki hotel. Powiem wam, że jakbyście zobaczyli to wejście, bo ja tam przejeżdżałem, to naprawdę no widać, że jest to hotel dla, wiecie, ludzi, którzy mają pieniądze, że się tak wyrażę. Sprawdziłem na Google ceny za pokój, za noc, wyszło 1600 zł, więc w sumie no nie wiem. Ja tam po hotelach się nie szlałem, ale wydaje mi się, że to dosyć okazyjna cena jak na Szwajcarię. No nie? Tymczasem my szukamy najtańszych bananów w mieście. Widzicie, nie było tak źle. Paczka bananów, 2 jabłka, ciasteczka, 28 zł. Nie ma źle, powiem wam. Na razie jedziemy w kierunku na Davos, ale przed Davos będziemy odbijali, nie będziemy wjeżdżali. Taka mała uwaga, słuchajcie. Widzicie, są czasami takie duże połacie asfaltu. Ja bym sugerował tutaj nie jechać przy linii, tylko zjechać trochę dalej, ponieważ to są takie specjalne miejsca, w którym ciężarówki mogą się troszeczkę przestudzić i przepuścić inne auta, które jadą do góry. Widzicie? Nigdy się z czymś takim nie spotkałem, powiem wam szczerze, w Alpach, ale tutaj to jest bardzo popularne z tego co widzę. Wcale się nie dziwię zresztą. Póki co mamy średnią widoczność, dosyć spory ruch. Może być tak, że na szczycie przełęczy będę miał dokładnie taki sam widok. No ale cóż, tak to czasami bywa. Że póki co nie pada. Mgły cały czas się unoszą do góry. To jest, uważam, dobry znak. Słońce zaczyna się pokazywać. Oby tak dalej. A my się pchniemy do góry. Jestem na wysokości 1600 metrów prawie.
Najlepszy jest ten tor pociągowy. To jest niepojęte, że tutaj jeździ pociąg. Jak was to ciekawi, to wygooglajcie sobie temat kolei retyckich. To jest prawdziwa perła. Przed chwilą wyprzedził mnie gość na kolarce razem z kumplem. Dzisiaj już chyba 7 szos naliczyłem, a nie jestem nawet w połowie. To zwiastuje, że być może będzie dobra pogoda. Kto wie, na szczycie, na Przełęczy. Ale powiem wam, zapytał mnie, ile ważę. Powiedziałem mu, że 50 kg. No rower generalnie, około 50. On to zrobił jako 15, uznał to jako pewnik, po prostu pojechał. Także oni myślą, że my ważymy po 15 kg. To jest najlepsze w tym wszystkim. No, ale cóż no. Życie w niewiedzy. Powiem wam, że tak się, że tak powiem, zaabsorbowałem tą fluerą. Przegapiłem jedną przełęcz, Wolfgang, ale w sumie jest ona totalnie nieistotna. Będzie lekki zjazd do poziomu tam 1600 około, a potem znowu drapanko. Au! Jest to ochrypłe, ale jednak au! Och, jak rzeźko! Docieramy, hamulce! Na szczęście mamy objazd tunelu. Tak jak mówiłem, do Davos nie wjeżdżamy. Jedziemy na Fluela Pass. Jest też trasa, którą pewnie co niektórzy kojarzą, tak zwaną Grand Tour. To jest taka trasa turystyczna. Ludzie kamperami się wybierają na takie coś, albo też z autem, wiecie. Też możecie wygooglać, bo jest kilka relacji na polskim internecie z tej trasy. Zwracajcie uwagę też na te komunikaty na początku wjazdu na Przełęcz. Można uniknąć wielu problemów. Jeżeli jedziecie sobie asfaltem i widzicie tam po prawej taką piękną dróżkę, wiecie, wzdłuż rzeczki, w miarę płasko, na pewno mniejsze, to pamiętajcie o tym, że ta droga prędzej czy później zamieni się w 20% nachylenia. Naprawdę, nie lekceważcie tego. To jest najgorsza opcja, jaka może być podjazdu na Przełęcz. To nie jest jedyny przypadek. Asfalt jest bardziej przewidywalny. I tak to się kulamy. 8,5 km do Przełęczy. Zaraz pewnie las się skończy i zacznie się krajobraz skalny. Do Przełęczy mam 7 km. Podejrzewam, że jest tam w linii prostej, mniej więcej tak po mapie widzę. Także już niedaleko. Tyle co nic. Jedziemy. Końcowy etap 3,8 km. Takie agrafki jak tu będą, podejrzewam, jeszcze, czy nie podejrzewam, tylko chyba 2. Są to 3. Pogoda nie rozpieszcza, pada coraz mocniej. No cóż, nawet nie wiem ile mam do końca, bo musiałem telefon schować. No, ale nie jest tak w sumie źle, no jest 6 stopni, równie dobrze mogło być 0, nie? Jedziemy. Ostatnia agrafka przed nami. Na tym pułap będziemy wjeżdżać i potem już chyba będzie jezioro.
I Przełęcz, szczyt Przełęcz. Już niedługo. Jeszcze trochę. Przestaje powoli padać. Może się słońce pokaże, kto wie. Można powiedzieć, że jestem na Przełęczy, nawet troszeczkę wyżej. Jakoś nie czuję zachwytu. Jestem przemęczony. Przestało padać. Tak jeszcze trochę sipi. Pytanie, co będzie na zjeździe. Oby nie zaczęło padać, żebym nie dostał takiej lekcji pokory jak w zeszłym roku na Col de la Bonette. Oj, to jak sobie to przypomnę, to o Jezus Maria. Col de la Bonette we Francji. Oj, coś czuję, że to będzie naprawdę ładny zjazd. Jedziemy do miejscowości Zermes. Mamy tam, proszę was, do pokonania 16 km. Jest to głównie zjazd. Także mam nadzieję, że nie zacznie lać. Nawet wyszło słońce. Coś pięknego. Widzieliście tego motocyklistę? To tak właśnie jest. Pełna kultura. Zjechałem już z Fuleli, jadę dalej na Zermes. Do celu mam 5 km do takiego sklepu. Dostałem takiego szczękościsku na zjeździe, było mi tak zimno, ale już na szczęście na dole jest cieplej. Jakoś się to kula. Jest 2:30, a ja na liczniku mam 41 km i wierzycie? No cóż, no ale to było do przewidzenia właściwie. Zamiast chciałbym już zostać generalnie, gdzieś się ulokować. Bo za Zermes zaczyna się następna Przełęcz. I wolałbym tego dzisiaj nie podjeżdżać, powiem wam szczerze. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Takie zakupki. Znowu w kopie. Hummus, 4 jajka, pomidor, pieczywo, nie to najtańsze, jajka też nie najtańsze, hummus w sumie też, takie wiecie, wyważone, 60 zł. No i mamy jeszcze bonusik w postaci darmowego ładowania. Znalazłem miejscówkę na nocleg, całkiem przyzwoitą, taką kameralną, blisko drogi właściwie, ale nikt mnie nie widzi. Można powiedzieć, że cywilizacyjnie podszedłem do tego trochę do przodu. No może dzisiaj będę jadł siedząc, a nie leżąc. No i w sumie tyle. Tam na dole jest taka zatoczka, można się umyć. Jest fajne zejście, więc jest ok. No najgorzej.
To dokładnie ta zatoczka. No bo tam do rzeki raczej nie będę się odważył wejść. Zresztą nie mam takiej potrzeby. A korzystając z okazji, nie wiem czy to kiedyś pokazywałem, ale jeżeli chcemy, żeby rzeczy szybciej doschły, kładziemy je na ręczniku, zamywiamy je w ręcznik i wyciskamy. I ręcznik pochłania praktycznie większość wody. Potem wystarczy powiesić i czas schnięcia naprawdę się skraca i to bardzo. Dzisiaj zamierzam sobie trochę podjeść. Oprócz liofilizantów gotuję sobie jajka, mam pomidora, mam pieczywo. Jakoś to będzie. Pyszne rzeczy, powiem wam. Dzień dobry wszystkim. Mamy wtorek, 17 czerwca. Jest 6 rano. Powiem wam, że nocka była no taka sobie, bo jednak ta woda dała sobie znać. I do tego słuchajcie, te krowy, które są po drugiej stronie rzeki, to jest po prostu jakieś szaleństwo. Mam tu takie stado, które dzwoni dzwonkami po prostu i dzwoniło tymi dzwonkami chyba do 23, bo te krowy łażą tu po tych pagórkach i to takich stromych. Tam były wczoraj, teraz są tutaj. Powiem wam, mam jedną krowę taką, która się na mnie non stop gapi. To jest niebywałe po prostu i to jest wciąż ta sama, która była wczoraj na górze. Ona nadal się na mnie patrzy. Więc cóż, chyba coś jest na rzeczy, muszę się zbierać. Nikt nie przyszedł. No, przez noc miałem święty spokój, całe szczęście. Nie padało. Teraz też raczej nie będzie padać. Dzisiaj ogólnie będzie taki dzień, mam nadzieję, słoneczny. No. Gotuję jajka. Jem hummus, wcinam pieczywo. Robię zupkę mleczną, wszystko na bogato dzisiaj, nie? Ile mam bananów? 6 bananów mam, i to takich większych, kurczę, jest po prostu. Dzisiaj to będzie na bogato, że tak powiem, jazda. Pozdro, do zobaczenia na trasie. No rzeźko jest, rzeźko, nie powiem. Czekamy na słońce. Dobra, to teraz do rzeczy. Wstępny plan na dzisiaj. Przełęcz Abula Pass. Przełęcz jest na wysokości no około 2300. No i potem zjazd do miejscowości Filisur. Wychodzi około 50 km. 1000 metrów przewyższenia. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tymczasem ruszamy. Powiem wam, że wczoraj jak tu przyjechałem, to ta droga, jest tu taki szlaban. Ten szlaban był zamknięty. Dzisiaj wyjeżdżam, patrzę, szlaban jest otwarty. Czyli ktoś tu musiał być przede mną. No i słuchajcie, był policjant, bo tu obok jest strzelnica i tam wiecie, robił jakieś swoje rzeczy. Porozmawialiśmy sobie trochę, pełna kulturka. No i żeśmy się rozjechali w swoim kierunku. Także chyba miałem dobre przeczucia co do tego noclegu. Bo sporo rzeczy mogło pójść nie tak, ale stwierdziłem, że wiecie, że jestem na to gotowy i co by się nie działo, to dam radę. Póki co to muszę się skupić na wodzie, bo nie mam nic w bidonie. A z tej wody rzecznej tutaj, no nie będę tam pobierał, bo tam wiecie, tam jest bardzo dużo piachu wbrew pozorom w tej wodzie. I pewnie filtr by mi się zapchał. Więc no, mam nadzieję, że na coś trafię przy drodze. Woda dosyć szybko się znalazła. Już z dobrego źródła. Wracamy do sprzętu. Po takiej nocce
dosyć głośnej, z krowami i z rzeką taką dosyć wzburzoną. To taki podjazd z rana w absolutnej ciszy, powiem wam, to jest wybawienie. Jedna z wielu miejscowości mniejszych, w tym wypadku jest to Braille, jeszcze uśpiona, ale my już zasuwamy, nie ma co. O, fotoradar jeszcze mi mignął. No dobra. Jedna tylko rzecz mnie niepokoi. Jak wyznaczałem sobie tą trasę na Albulę, to mapy nie chciałem mnie prowadzić drogą. W sensie taką drogą, jak teraz jadę. Dopiero jak czytałem opcję turystyczną, to wyznaczył drogę do tej miejscowości, o której wcześniej mówiłem, przez właśnie tą przełęcz. I mam wrażenie, że to może oznaczać, że część tej przełęczy będzie poprowadzona po jakiejś żwirówce. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego właśnie on nie chciał puścić trasy przez tą przełęcz, ale to na pewno nie jest przypadkowe. Więc no, może się okazać, że dzisiaj dostanę ostro, nie powiem co. Czas pokaże. Miałem taką cichą nadzieję, że w tej miejscowości na początku, patrzcie w ogóle jaki autobus szkolny, czujecie? Taka klasyka. Dobra, wracając do tematu. Miałem nadzieję, miałem takie przeczucie, że na początku tej miejscowości był jakiś sklep taka sieciówka sportowa, w której mógłbym kupić tą matę samopompującą albo przynajmniej się rozeznać, ale nie ma takiej opcji póki co. Ciężko mi się szuka takich sklepów tutaj, powiem wam. No zobaczymy, może być tak, że w ogóle do końca wyprawy będę biedował na tej macie, którą trzeba no raz na noc pompować. Chociaż o tyle dobrze, że nie więcej. Ależ mi tu wieża wyrosła, spójrz na nią. To jest niebywałe. Hello. Miły przerywnik, nie? Wyjechaliśmy z miasta. Pojedziemy sobie tą drogą przez następne kilka kilometrów. Potem będziemy wjeżdżać w góry, gdzieś w tamtą stronę. A wiecie co jest najlepsze? Może do niektórych to nie dociera, ale jesteśmy na wysokości 1675 metrów nad poziomem morza. To jest ciekawe, nie? Nie wiem, czy to widzicie, ale tam, przy tym miasteczku, pnie się taka droga w górę. I to jest chyba wjazd na naszą przełęcz. Oj, będzie zabawa, coś czuję. Ale pogoda jest idealna do podjeżdżania. Jest po prostu idealnie. Widzicie? Na 9 km 625 metrów przewyższenia od tej strony. A ta nie wiem jak to się czyta szczerze, to jest nazwa włoska. To jest inna nazwa tej przełęczy Albuli. Że jedziemy z koksem. Od samego początku jest konkret. No ale cóż, banany czynią cuda, nie? Właśnie, oby ich starczyło. Z tego miejsca to jest 9 km, tak jak mówiłem wcześniej. No, oby to jakoś poszło, bo powiem wam, tu nie ma agrawek za bardzo. Mam wrażenie, że będzie ostro. Mamy znak informujący o tym, że przełęcz jest otwarta. Szukajcie takich znaków, zwracajcie na nie uwagę, żeby potem się nie wracać. A o przełęczach to wam powiem tak.
Ja zawsze robię w ten sposób. Początki bywają, zawsze są trudne. Szczególnie pierwsze 2-3 kilometry. Człowiek ma wrażenie, że po prostu nie będę się wyrażał. Ale potem nadchodzi taki czas, że organizm przyzwyczaja się do wysiłku. Tylko kluczowa jest jedna kwestia, żebyśmy po prostu nie walczyli z tym, co nas otacza, żebyśmy nie walczyli ze sobą, z nachyleniem. Skupmy się na przyjemnych rzeczach, na podziwianiu widoków. Czasami jak nie ma tych widoków, to na podziwianiu nawet pobocza, słuchajcie. I wtedy to ma sens. Wtedy to się jakoś kula. Taka jest prawda. To się jedzie głową, naprawdę. 2 km podjazdu i miasteczko, z którego podjeżdżaliśmy, już jest miniaturką. A my jedziemy dalej. Boże, jak ja kocham takie agrafki. Nie agrafki, tylko zwężki. Bo jadę 5 na godzinę. Nie mieszczę się w cyklu świateł, a potem z przeciwka na przykład wjeżdża tir. No. Przede mną 4 agrafki. Można by się spodziewać większego nachylenia, ale potem już jest po prostej, więc kto wie, może będzie trochę lżej, albo może będzie trochę gorzej. Też tak może być. Ciao. Hello. Hello. Widzicie? Są sakwiarze. Ale droga przede mną wygląda bardzo, bardzo źle. Bardzo źle. I z tym też trzeba sobie poradzić. To znaczy tu wyżej i tam bodajże ostatni fragment. To widać po autach, jak wjeżdżają. No jest to, powiem wam, tak źle jeszcze nie było od dołu. No powiem wam, trochę ciężko się na to wszystko patrzy. Tu, a potem tu. I potem jeszcze jeden fragment jest tam. Chryste Panie. Ciężko to zaakceptować, powiem wam szczerze. Ale nie ma wyjścia. Ale powiem wam, przypomina mi się pewna sytuacja sprzed roku, jak właśnie też podjeżdżałem i coś się wydarzyło, chyba wjazd zawiał albo coś. I byłem w kiepskiej formie, naprawdę ciężko się jechało i przewróciłem się, słuchajcie, na takie ogrodzenie, które było pod prądem. I dostałem takiego kopa, że pojechałem, wiecie, takie impulsy były. Tak, zanim się podniosłem, to 3 impulsy poszły. Kuźwa, nie zapomnę tego. Ale powiem wam, że niestety, ale póki co na tym etapie agrawek przed długą prostą nie ma absolutnie kropli wody. Jeżeli ktoś będzie tu chciał wjechać, to bierzcie to pod uwagę. Ja mam jeszcze w butelce zapas na 1 bidon. Myślę, że mi wystarczy. Pięknie jest. Została jedna agrafka zaraz tu za winklem. 5,3 km do Przełęczy. Póki co nie ma wiatru, co jest bardzo pozytywną cechą akurat tutaj. Aż jestem w szoku. Zobaczymy. Trochę przerażająco. Ta ekspozycja, wiecie. No, żołądek mam ściśnięty niebywale.
Nie sądziłem, że tak będzie. Myślałem, że już się dawno odporniłem. Ale jednak jasna cholera. No jest konkret. W końcu nadarzyła się okazja, żeby nabrać trochę wody. Jesteśmy około 4 km od Przełęczy. Wysokość 2200, 3,6 km. Już prawie, jeszcze troszeczkę. Ciężko to idzie, powiem wam. Ostatnia prosta, niecałe 2 km. Jest tu niesamowicie pięknie. Coś pięknego. I tak sobie jedziemy, już troszeczkę z górki na Przełęcz. Słychać świstaki, krówki leżą na pagórkach. Jest pięknie. I jest tak cicho, tak spokojnie. O, widzę 2 świstaki na polu. To tych krówek trzeba mówić, one wtedy pozują. A i może ta najmłodsza podejdzie, kto wie. To przełożenie to aż boli, widzicie to? Kaseta szosowa i no, korba chyba 52. Absurdalna. No, ale jestem na szczycie Przełęczy, tak. A wiecie co teraz będzie, misie? Teraz będzie zjazd. Oj, oj, oj. Już ja to widzę. No, ciekawe co to może być, nie? Bula Trail. To jest trasa rowerowa, można powiedzieć. Ale już dla rowerów o nieco większych możliwościach niż mój. No ale wyobraźcie sobie taką trasę tutaj. O panie, to by było. No to teraz misie powiem wam, jak wygląda zjazd w takich warunkach. Do miejscowości Filisur na przykład, bo tam się kończy właściwie zjazd. Mamy 21 km i zjeżdżamy z 2300 na 1000. Także będzie konkret, coś czuję. Oj, będzie. Słuchajcie, właśnie Cieszyn mnie mijał na motocyklach. Następny Cieszyn. Au! No to jedziemy z Polakami, nie ma co. Jasna cholera. O, kolejny Cieszyn. Polacy są wszędzie. Au! Wąziutko tu nieco, nie? Buongiorno.
Włosi tu też jeżdżą, wcale się nie dziwię. Czasami warto się obejrzeć za siebie na zjeździe, słuchajcie. Jazda tą drogą jest po prostu bardzo trudna, bo non-stop są takie widoki, słuchajcie, że to jest niemożliwe. Spójrzcie na to jezioro. Specjalnie zobaczyłem teraz. Widzicie tak dużo? To wy to widzicie. Ale bym tu nocował. Jezus, no. Co by było co? Zabaweczki. My tu gadu, a ten zjazd jeszcze się nie skończył. Mamy jeszcze 13 km dosyć trudnej drogi z agrawkami. Au! Boże, jak to idzie, słuchajcie, jakie to jest dobre! Coś pięknego. To sobie pojedziemy teraz. Mamy komplet, proszę Państwa. O, no, tak to można jeździć w sumie, nie? Niebywałe. Jesteśmy już w docelowej miejscowości, Filisu. Póki co to jadę do sklepu, poszukam jakiejś ładowarki, w sensie gniazdka, no i się zastanowię, gdzie dalej jechać, no i gdzie stanąć. Zobaczymy. Powiem wam, że mam niezłą zagwozdkę, bo jesteśmy aktualnie tutaj. Do mniej więcej tego momentu, tego skrętu, i jest w miarę umiarkowany, łatwy teren tam z jedną górką do podjeżdżania. Natomiast potem ta droga cała od skrętu do Przełęczy Passo San Bernardino bodajże, no to już jest podjazd. I to nie jest taki podjazd 20-40, tylko to jest dłużej po prostu, bo tam się wjeżdża jest 600 metrów na 2000. Także no, jest to bardzo, dosyć długi dystans, powiem wam, około 50 km podjazdu. Więc trzeba to odpowiednio umiejętnie rozegrać. Najchętniej to ja bym jeszcze dzisiaj strzelił te 20 i jutro zaczynał, bo ja nie sądzę, że to zrobię na raz. Zobaczymy. Tak jak powiedziałem, przed nami 22 km. Mam nadzieję, że ten podjazd nie będzie jakiś trudny. A w międzyczasie się ogarnie sklep. No i ewentualnie jakieś ładowanie, chociaż powiem wam, że dzisiaj słońce mi naprawdę dobrze świeci. Myślę, że będę miał odpowiedni zapas,
żeby się ogarnąć z GoPro i tym i z komórką. Ale jak się trafi jakieś gniazdko, to nie pogardzę oczywiście. Niestety pech chce, że wieje mi dosyć mocno w twarz. No i cóż, trzeba będzie chyba zrobić rewizję tych planów. No zobaczymy. Do najbliższego miasteczka, potem decyzja. Ten podjazd, który mnie czeka, to chyba ta droga, którą widzicie. Ostatni zjazd, a potem wjazd na 1000 metrów. Oby to jakoś poszło. No muszę przyznać, że troszeczkę się pomyliłem, bo pojechaliśmy w innym kierunku. Także już za winklem będzie konkret. Ja pierniczę, co tutaj się dzieje, słuchajcie. Powiem wam, że aż mi było głupio, bo ani chodnika, ani nic, a tam było nachylenie przerąbane. Mam być szczery. Zostało mi 100 metrów nachylenia. Gdyby nie ten autobus naprzeciwka, który się zatrzymał, to ja nie wiem, to ten gość w tym dużym dźwigu, ja już słyszałem, jak on szukał biegów, nie? Serio. To był dramat. Ale się wszystko dobrze skończyło, na szczęście. No, przetrwałem te 1000 metrów. Teraz będę zjeżdżał i szukamy sklepu. Na końcu trasy, myślę. Może doznane jakiegoś objawienia. Jakbym pojechał z mapami, to byłbym jeszcze koło tego kościoła. A ja już wolałem nie podjeżdżać, powiem wam szczerze. Nie ma zakazu, to jadę. Ciekawe jak długi. Au! Ale numer. Tego nie przewidziałem trochę. Aż się dziwię, że nie ma zakazu, bo pewnie z górki. No trasa turystyczna to nie jest, jak mam być szczery. No ale cóż, przynajmniej jest z górki. Ale ten tunel to była przeginka totalna. Kurczę, następny tunel. Ciekawe ile. Jeszcze dłuższy. 1100 metrów. Brak opcji objazdu. No cóż, sam się prosiłem, to mam. Oj, trzeba było wtedy odbić na ten szlak i jeszcze trochę pociągnąć ten podjazd. Ciekawe, czy będzie trzeci tunel. Zostało mi 6,5 km do celu, z którego rozpoczyna się podjazd, także jeszcze trochę. Głównie z górki. Mam tu wąwóz po prawej stronie, głęboki na kilkaset metrów. Robi niesamowite wrażenie, ale powiem wam, no nie odważę się tu kręcić z ręki. Tak dobry to ja nie jestem. I nie ma miejsca do zatrzymania. Niestety. Jak będzie okazja, to wam pokażę. Jest niesłychane. Widzicie to jeziorko tam? Tam jest dno wąwozu. Tu jeszcze pociąg leci w ogóle. Jest to bardzo głębokie, ma być szczere. Ciężko jechać, jak się ma takie widoki przed sobą. Mówię o tym kościółku na wzgórzu. No i widzicie, 2 jabłka, bo jednego już nie ma. Pomidorek. Znowu humus, ale trochę większy. Bananki, waza. 50 zł. Nie ma dramatu. Widzę też, że w okolicy są 3 sklepy sportowe, więc spróbuję. Może coś dostanę. Kto wie. W sensie tej maty samopompującej, nie? Udało się kupić matę. Dosyć fajną. Szeroką. No trochę przydługą. Tak na 193 cm, ale myślę, że nie będzie dramatu. Gruba na
gruba, proszę Was, na 3,8 cm, więc taka dosyć kompletna. Waży niecałe, no, 1,5 kg, ale moja stara też się ważyła. Za ile? Za 270 zł. I to jak na warunki szwajcarskie. Jeszcze po drodze sprawdziłem ceny z Decathlonu. Bo miałbym w sumie, no musiałbym trochę nadrobić, żeby tam, wiecie, zajechać gdzieś tam nisko w długo Szwajcarii, ale to by nie miało większego sensu, bo to ceny w Decathlonu w sumie nie są jakieś nadzwyczajne, tak w Polsce, więc ja jestem zadowolony. Szukam miejsca na spalnię. Muszę wjechać z miasta. Jeszcze nie wiem jak, zobaczymy. Mam pewną obiecującą miejscówkę z dala od miasta, odległości kilometra. Niestety pech chciał, że jest cały czas pod górkę. No ale cóż, już jestem przyzwyczajony. No powiem wam, że ta miejscówka mi nie wypaliła. Okazało się, że to teren wojskowy, stoi tam helikopter. Także no, powiem wam, że chyba nie do końca to byłby dobry pomysł, żeby się tam rozbijać. No, jedziemy na następne miejsce. No cóż, zobaczymy. 16:44, nie ma dramatu. Miejscówka wydaje się raczej nieodpowiednia. Z tego względu, że stoi tu auto, na pewno ktoś tam jest. Ale stoi tylko jedno auto w sumie. Nie wiem, no jeszcze się przejdę, jeszcze zobaczę. Jest tu pięknie, nie? O panie. Zobaczymy. Przy elektrowni nie ma opcji. Za dużo ludzi, za dużo samochodów. Nie ma szans. Poza tym jest wcześnie, wiecie, jest 17. A ja wolałbym nie czekać do tam 19. Bo potem może być naprawdę źle. Więc mam jeszcze jedną miejscówkę. Mam też bardzo fajnie odosobnioną. Może akurat wypali, kto wie. A taki znak znaczy, że musimy się jeszcze lepiej ukryć. Po prostu. No sami przyznacie, że obszar wydaje się obiecujący. Pytanie, co z tego wyjdzie w praktyce. Bardzo jestem ciekaw. Dalej szukamy. Nie macie pojęcia, jak ten most się kołysze, słuchajcie. Ale jest konkret, fajny. Podoba mi się. Jedziemy dalej. Znalazłem w porządku miejsce. Nie jest najgorsze, nie jest też jakieś wybitne, ale tylko tu z góry nie lecą gałęzie tych dużych sosn, które tam rosną. Mam też blisko do wody, ale jej nie słyszę. No auta trochę słyszę, ale lepsze auta niż woda. Ale mam piękny widok, znaczy się. Nie? A słońce za niedługo zajdzie, to wiecie, przestanie mi doskwierać nieco. Okej. Z racji tego, że ja jestem już właściwie wykąpany, zaraz będę sobie robił jedzenie. Rower mam wstępnie ogarnięty, pranie mam zrobione. Może pokażę wam, jak ja sprawdzam rower każdego dnia, jak już wiecie, kończę jazdę. Po pierwsze, hamulce. Czy są jeszcze klocki? Jaka jest przerwa? Przód i tył. Po drugie, czysty łańcuch. Niekoniecznie kaseta i korba, bo to wiecie, nie da się tego doczyścić, aczkolwiek uważam, że wcale nie jest tak źle, biorąc pod uwagę, że używam wszystkich przełożeń. Po trzecie, luzy. Luzy kół, przód, tył, luzy korby, luzy sterów. Wybaczcie, że tak do góry nogami, ale nie mam go gdzie postawić, tak szczerze mówiąc, dlatego jest tak. Dobra, luzy są. No to teraz może rama, uszkodzenia ewentualne, szukanie pęknięć, takich rzeczy w newralgicznych punktach. To nawet lepiej jest, że jest do góry nogami, bo ja akurat szukam tu gdzieś. Sztyca, wiadomo, ten odcinek. No i w sumie no można jeszcze sprawdzić bicie kół, czy w ogóle jakieś występuje.
Szprych nie sprawdzam, no bo to wiadomo, idzie w parze. I na koniec jedna ciekawostka. Ta Piasta D792SB, ona jest tak ciekawie zbudowana. Ja będę wam pokazywał samozamykaczy, chociaż one są, widzicie, one są szerokości wpustów. To nie są takie cieniuteńkie, tylko takie grubsze, że tak powiem. I ta Piasta ma jedną zaletę. Jeżeli coś nam się na przykład stanie z zapadkami, jeżeli zerwą nam się szprychy, to powiem wam, że żeby się dostać na przykład do bębenka, czy w ogóle wykręcić szprychy, nie trzeba posiadać klucza do kasety ani bacika, tylko wystarczy odkręcić sobie 2 17-kami, 2 endcapy po jednej i drugiej stronie. Cała kaseta nam schodzi razem z bębenkiem i mamy piękny dostęp do szprych. To jest, powiem wam, coś nowego, bo w poprzednim Nowateku no średnio z tym było, no wiadomo, standardowo, ale ta Piasta uważam, że się bardzo fajnie wyróżnia właśnie na tym polu. No i tyle w sumie. Można jeszcze zerknąć na opony, czy nie są jakoś uszkodzone, czy jest, no, sprawdzanie na łapy opon, to wiecie kto robi, no ale nie zaszkodzi. No i tyle, no. Cóż więcej, jedna rzecz też bardzo ważna na koniec. Dokręcenie, w szczególności tych, chociaż one się nie rozumieją, te mają tendencję do zrywania, ale da się to naprawić. No i to tyle w sumie, tak mi się wydaje, na szybko. To są takie rzeczy, które wiecie, warto wiedzieć jak sprawdzić i jak naprawić, bo to wpływa na nasze bezpieczeństwo, jakby nie było. Polecam się wdrożyć w ten temat, bo no różne rzeczy się dzieją, powiem wam, na zjazdach na przykład. Oj, różnie to bywa, niejedno widziałem. Radzę się przyłożyć do tego, bo można zginąć w skrajnych wypadkach. Chciałem jeszcze powiedzieć kilka słów o dzisiejszym dniu, bo w sumie jakoś nie zakończałem tego specjalnie i powiem wam, że ta Albula, ta przełęcz, ona mnie wyjątkowo urzekła. Ona miała taki charakter właściwie minimalistyczny, tam było mało górek, była ogromna przestrzeń, mało jest takich przełęczy, powiem wam szczerze. Był mały ruch i to też robi niesamowitą robotę, bo przeważnie wiecie, te alpejskie przełęcze, one no generalnie są zatłoczone. No ja pamiętam w zeszłym roku, jak byłem na przykład na Stelvio albo we Francji, jak krążyłem na Galbier na przykład, to było zupełnie coś innego. I dzisiaj naprawdę no było ciężko, ale było bardzo przyjemnie, naprawdę. No też pogoda zrobiła robotę niesamowita, było idealnie po prostu. No, ale jutro czeka nas zupełnie inna bajka. Z tego co widziałem na mapce, to jest to 50 km podjazdu na przełęcz tak zwana Bernardino. No i to już nie będzie zabawa. Trochę jestem przejęty tym wjazdem. Nie wiem, czy to w ogóle zrobię w jeden dzień. Nie wiem, gdzie skończę. Czy się ogarnę tak jak dzisiaj. Bo dzisiaj też nie było łatwo z tym nosegiem. No. Tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszą relację. I życzyć wszystkim, żebyście, jeżeli macie taką możliwość, to żebyście spełniali swoje marzenia, bo to nie ma nic lepszego, powiem wam szczerze. To daje taką energię, ale wymaga oczywiście też zaangażowania, no i poświęcenia czasami, ale mimo wszystko warto. Pozdrawiam, trzymajcie się, dobranoc.